Lubi żółwie i smoki. Tworzy filmiki, które trafiają do tysięcy ludzi w wolnym czasie, odrabiając lekcje i opiekując się rodzeństwem. Na dywanik u złego ojca trafi młody youtuber o pseudonimie Fan of Imagine Dragons, stojący za kanałem Turtle Studio. Człowiek, który wie, jak to jest, gdy twoje nagranie trafia do przeszło 500 000 ludzi. Witaj. Cześć. Na początek, co wolisz? Żółwie czy smoki? Jak chodzi o zwierzęta, wiadomo, żółwie górą. Najlepsze zwierzaki, jakie istnieją na ziemi, bez dwóch zdań. A tak, to na przykład jak chodzi o jakąś grupę muzyczną, no to Imagine Dragons, bo tak to o żółwiach nie kojarzę żadnej grupy muzycznej ani nic, więc jak chodzi o muzykę Imagine Dragons, czyli smoki górą, a jak chodzi o zwierzęta, żółwie górą. Dobrze, wrócimy do tego za chwilkę, ale trzeba spytać na początek, jak to jest, gdy twój short trafia do setek tysięcy ludzi? Co to za uczucie? Coś niesamowitego, naprawdę. W ogóle się tego nie spodziewałem, a uczucie jest po prostu takie wow. Jak to się stało i byłem mega tym podjarany i dalej jestem, nie wiem do końca jak to się stało w ogóle, że coś takiego mi się przydarzyło. A masz jakieś podejrzenie? Jak myślisz, dlaczego to akurat short z tej piosenki Bad Liar zdobył 500 000 wyświetleń? Podejrzewam dlatego, że po prostu ta zwrotka, którą zrobiłem jest bardzo wiralowa, bo jak patrzyłem na ten dźwięk, to tam prawie każdy film, który widziałem, to tam był z tą zwrotką i miały przynajmniej po kilka milionów, średnio 1,2 miliona przynajmniej. No więc zakładam, że też przez to, bo też jest dość jednak emocjonalna dla różnych ludzi pewnie. No i to głównie tyle, myślę. No, nie wiem, czy taki Taka wynik... wpada w ucho. Piosenka, to na pewno, ale czy taki wynik, powiedz mi, ciebie motywuje do pracy, czy wręcz przeciwnie, no demotywuje, bo wiesz, z tyłu głowy może być taka obawa, że trudno będzie to powtórzyć. A mnie nie interesuje, czy to powtórzę, czy nie. Najważniejsze, że przynajmniej raz się udało, lecę dalej i spełniam, nie wiem, hobby, zabawę, co nie. Dobra, to uporządkujmy. Kiedy i jak narodził się pomysł stworzenia kanału? Kiedy były targi książki 2024, tak powoli kombinowałem w ogóle, jak coś takiego zrobić, bo mi się przypomniało, że kiedyś, kiedy byłem mały, to jak oglądałem tych wszystkich minecraftowych youtuberów i innych, to zawsze miałem marzenie, żeby właśnie zrobić sobie kanał na przykład o Minecrafcie. Ostatecznie z Minecrafta zrezygnowałem i przeszedłem właśnie na Imagine i animację i uważam, że to całkiem niezła decyzja, a tak kiedy zacząłem coś kombinować, to 11 czerwca 2024 roku o 9 miałem być w szkole, więc uznałem, że może spróbujmy coś dziś zrobić. Więc na szybko zrobiłem film przez plus minus 30 minut. Poszedłem do taty, żeby coś zjeść, mu ani słowa nie pisnąłem, a przed szkołą spotkałem się od razu z kolegą, któremu się oczywiście od razu pochwaliłem i mu też znowu włączyła się faza na to, że może spróbuję zrobić kanał. No dobrze, a teraz nieprzypadkowo zapytałem cię o to, czy wolisz żółwie czy smoki, bo nazwa kanału to Turtle Studio, ale wyświetlasz się częściej jako fan of Imagine Dragons ze względu na to, że jednak więcej filmików masz teraz o Imagine Dragons. To powiedz mi, czy na początku już podejrzewałeś, że to jednak będzie więcej rzeczy o tym zespole, czy jak to było? Od początku zakładałem, że pewnie przede wszystkim będę próbować rozgłośnić na przykład tą ich nową płytę Loom, która powoli zaczynała wychodzić, że tak powiem, która miała premierę właśnie 17 dni równo, kiedy ja stworzyłem swój film. No, a tak to nie miałem za bardzo planu, jak to będzie wyglądać. Po prostu robiłem to, co mi do głowy przychodziło, jakieś animacje. Od razu zacząłem tę swoją serię Live in a City, która ma kilka części i zamierzam do niej z powrotem wrócić. To jest seria Lego. Tak, animacja. A tak to nie sądziłem, że po prostu aż tak mi to pójdzie. Myślałem, że później zrezygnuję albo coś, nie wiem. Dobrze, ale nie zrezygnowałeś, jesteś dalej. No i dobrze. To skąd czerpiesz pomysły? Zazwyczaj albo z głowy, a tak to na przykład jak chodzi o Imagine Dragons, to często po prostu dużo subskrybuję kanałów o Imagine Dragons właśnie na przykład i tam po prostu widzę jakiś film, to często się nim zainspiruję albo po prostu biorę jakiś film, wycinam go i dokładnie z teledysku daję dźwięk w ten sam moment. To tak też fajnie wygląda. A tak to głównie z głowy. Często podczas animacji nie miałem nawet planów, po prostu na bieżąco robię. Ale na Live in a City serię animację Lego miałem ciągle scenariusz przygotowany obok. Skoro mówisz, że oglądasz inne kanały, inspirujesz się, to jakie kanały polecasz?
No dla fanów Imagine Dragons to po pierwsze wiadomo Imagine Dragons po prostu ich oficjalny kanał. Takiego innego fana idę Dragons Spain, który bardzo dużo dziennie, przynajmniej 5 filmów o Imagine Dragons rzuca, bo z różnymi ludźmi współpracuje. No i nie wiem, no, ewentualnie jak ktoś lubi jakieś piosenki i lubi tak sobie je zapętlać w godzinę, to jest taki fajny kanał Tuneverse, który też mnie trochę zainspirował do zrobienia kanału, przypomniał mi o tym, żeby z powrotem go zrobić. To też go dalej subskrybuję, więc fajne, polecam. Pewnie kiedy masz czas na przygotowanie tych filmów? Zazwyczaj albo po prostu jak wpadam na pomysł, to staram się wykorzystać wolny czas na film, a czasami no po prostu no nie wiem, jakoś czasami jak już nie mam żadnych pomysłów, po prostu filmów przygotowanych, no to czasami jak chodzę do szkoły, to po prostu podczas tego robię filmy, ale to bardzo rzadko, bo nie lubię patrzeć się w telefon i chodzić, a poza tym też wolę sobie do tego po prostu posłuchać Imagine Dragons, więc staram się w wolnym czasie, ale nie zawsze się udaje. Ale do szkoły nadal chodzisz, z tego co rozumiem. Tak, tak, bez wagarów, nie jestem taki. Dobrze, a szkoła szkołą, tam spotykasz ludzi, ale czy korzystasz z mediów społecznościowych? Nie wiem, Facebooków, Instagramów nie mam. Ja mam YouTube'a i reszta to tylko bardziej komunikacyjne z znajomymi typu WhatsApp, wiadomości i tak to nie mam żadnych tych. No dobrze, no ale jak nie masz mediów społecznościowych, to jak utrzymujesz kontakt z widzami? No, czy w ogóle go utrzymujesz? Utrzymuję. Na YouTubie jest taka kategoria posty, gdzie piszę często jakieś na przykład pytania, czy chcielibyście jakiś film o Imagine Dragons, jakieś głosowanie na przykład zrobiłem na rok filmu, co chcielibyście otrzymać z okazji roku Mój Głos, jakąś specjalny, że tak powiem, film. No właśnie to, a czasami też daję takie nic, nie wiem, nie mam pomysłu, sam wybierz opcje, żeby też nie zawsze oni musieli wybierać, że tak to powiem. A tak to w komentarzach też bardzo często próbuję wszystkim odpisywać. Oczywiście jak nie wiem, ktoś na przykład napisze super, świetna robota, kontynuuj i tak dalej, no to staram się odpisywać, a jak ktoś napisze po prostu fajny film, no to nie zawsze odpisuję, ale staram się też odpisywać. Ale tak powiedz mi jedno, bo tak pytam o kontakt z fanami, no bo tam na tym YouTubie to widać, że utrzymujesz, starasz się mieć jakieś relacje, ale dlaczego po angielsku jest ten kanał? Przede wszystkim chciałem sobie poćwiczyć angielski do szkoły, a tak poza tym to też większe grono widzów, wiesz. Mi się wydaje, że jednak więcej tych fanów Imagine Dragons jest jednak za granicą. Co prawda, jak patrzę na statystyki, to jednak widzę, że też dużo polskich ludzi mnie ogląda, w komentarzach też trochę widzę. Ale tak to po prostu, po pierwsze, jakoś tak wpadłem na taki pomysł, nauka, po drugie, można powiedzieć więcej widzów, po trzecie, po prostu. Tak, parę razy już się pojawiła ta szkoła, to może powiedz, ile masz lat i do której klasy uczyłeś czas? Do której klasy idziesz, to bo wakacje teraz są. No to po wakacjach idę do 7. A wiek? No, po wakacjach będzie 13. Dobrze, a tak wróćmy do tych social mediów, bo dorośli mają wiele objawów z nimi związanych. Może sam nie korzystasz, ale no jednak widzisz rówieśników jak korzystają, czy słusznie dorośli obawiają się social mediów w rękach dzieci? No, jak nie wiem, są te wszystkie Instagramy, TikToki, to jak dla mnie trochę słusznie, bo jednak tam dzieci mogą mieć za dużo do powiedzenia. Na O, przykład, pięknie, za dużo do powiedzenia. Bardzo mi się na podoba. przykład moi znajomi z klasy, parę jednak tam coś na tych Instagramach, Facebookach robią, ale tak jakieś YouTuby, żeby kontynuować swoją pasję, jakieś hobby pod nadzorem rodziców, tak też bez przesady, też nie wiem, bez pokazywania twarzy, jeśli jest się w młodym wieku, no to jak dla mnie spoko, to nie ma problemu. Okej, strasznie dojrzale to brzmi. A na co najbardziej narzekają rodzice? No, na coś muszą u ciebie też narzekać. Już No nie u mnie bądź no święty. to albo po prostu, że za dużo na telefonie, no albo, że nie wiem, tak w sumie, Bo nie słuchasz. albo pewnie. telefon, albo czasami ich drażnię tak trochę, że wiesz, że trochę ich jednak tak ignoruję, można powiedzieć. Dobrze, mówisz, że teraz spędzasz dużo czasu na telefonie, to nie wiem, czego tam konkretnie szukasz? Jakich rzeczy brakuje ci na YouTubie? Rzeczy, których mi brakuje na YouTubie, nie będę oszukiwać, jak patrzę na ten polski na przykład Minecraftowy YouTube, nie mam nic do niego, ale widzę tam parę twórców, którzy no, mnie trochę drażnią tym, że 1:1 na przykład kradną treści z zagranicy i myślą, że nikt się nie zorientuje. No ale to chyba im nie przeszkadza, bo to wiele osób tak robi. No wiem, ale dla mnie to tak trochę oryginalność jednak przede wszystkim, jakby nie wiem, napisał inspiracja i nie do 1:1 robił to samo, no to spoczko. No ale tak wiesz, 1:1 tak średnio.
A czego mi brakuje? No to brakuje mi na przykład takiego jednego youtubera minecraftowego starego. Pamiętam jak ciągle go oglądałem, Roxanne, ale chłop już nie ma czasu, no, po pierwsze już jak to sam mówił z tego wyrósł, a po drugie ma własną firmę, więc A to czego poszukujesz na tym YouTubie? najczęściej po prostu czegoś, co mnie można powiedzieć, nie wiem, uraduje, typu właśnie jakieś filmy Imagine, jakieś animacje, którymi ewentualnie się zainspirować mogę. A tak to czasami po prostu nic mi się nie chce i przewijam shorty. No dobrze, a powiedz mi, jak wyglądała nauka obrabiania filmów? Nie wiem, intuicyjnie, tutoriale, czy jeszcze jakoś inaczej? Jak zaczynałem, to nic, tylko intuicję, po prostu dam radę i tak dalej. A później dzięki takiemu jednemu fajnemu panowi dowiedziałem się o aplikacji CapCut i teraz w niej głównie większość robię. Na przykład połączam filmy, dzięki czemu nie muszę wszystkiego robić naraz, bo jak robiłem serię Live in a City, na przykład pierwszą część, to jak był jeden błąd, może dwa, przy jednym może przymykałem oko, to jak dwa, to już wyrzucałem to raczej do kosza, tak, że za dużo błędów i tak dalej. No chyba, że to już była taka końcówka, żeby szkoda mi było to usuwać. No, też nie przypadkowo Cię pytam, bo ten pan to akurat z grzeczności jego studia korzystamy, więc tak chciałem pytać, jak to wyglądało? Czy taka nauka przydała się, czy myślisz, że sam byś odnalazł w końcu tutaj przypadkiem gdzieś w internecie, przez YouTube'a? Tego CapCuta widziałem, ale nie wiem, jakoś tam mnie za bardzo nie interesował, ale sądzę, że gdyby nie on, to jednak no duże rzeczy jeszcze bym nie ominął, na przykład swojego Bedlayera bym nie zrobił najbardziej czytelnego filmu, bo go właśnie w CapCucie obrobiłem, no więc wiesz, dużo rzeczy by nie było. Jasne, a powiedz średnio jak długo pracujesz nad jednym filmem? Na przykład jak właśnie ten mój Imagine Dragons Bedlayer, najbardziej kalny film, to właśnie takie motywy, gdzie się przewijają różne filmy i są napisy, to znalezienie materiałów to 30 minut plus minus. Później ich jeszcze dodanie, obrobienie, to czasami godzina, bo sobie zmienię zdanie, że inaczej to zrobię, mam inną wizję. A tak to później daję na YouTube'a na prywatne i te wszystkie opisy, playlisty i inne to 5 minut, no to plus minus godzina, 5, czasami półtorej. A nie wiem, a wcześniej Cię zajmowało dłużej, bo te poprawki, zanim się nauczyłeś montażu, bo musiałeś, tak jak mówić, czasami coś nagrywać 2 razy, poprawki to była duża różnica, bo chodzi mi o jak ten montaż, czy faktycznie jest taką zmianą, jeśli ktoś Cię nauczy tego? No teraz jest mi na pewno dużo łatwiej, co nie, więc wtedy jakoś i tak mega nie dbałem, mówiąc szczerze, nad montażem, po prostu fajnie jest i głównie tyle. No bo nie wiem, jakby wiesz, na przykład nad jakimiś własnymi tymi obrazkami, że zrobiłem animację Lego i tam jakieś obrazki typu strzałki do czegoś, no to nie robiłem, obojętnie mi to było jaki był obrazek, ale też starałem się, żeby to nie było jakieś tak za bardzo na odwal się, co nie? Tak starałem się, ale na montażu jakoś mega mi nie zależało. A jak to w ogóle wpływa na Twoją naukę? Czy jesteś jakoś ukierunkowany, odpuszczasz jakieś przedmioty, skupiasz się na innych, nie wiem, masz, nie wiem, priorytetem bywa informatyka? Tak Informatyki mówiąc w skrócie, ale nie przypadam za bardzo. Ale tak staram się, wiesz, z każdego przedmiotu być całkiem niezły. Ale bardziej chodzi mi o to, czy to, że poszedłeś w tego YouTube'a, czy to jakikolwiek wpływ na Twoją naukę ma? O to mi chodzi. Nie, to po prostu wolny czas i tyle mi na niego schodzi zazwyczaj. Czasami się pobawię Bo, sobie no bo z wśród rodzeństwem. rodziców obawa jest taka, że będziesz tam spędzał cały czas, że dziecko będzie non-stop tam siedziało, więc to jest to moje Nie, pytanie. ja staram się też właśnie ograniczyć ten czas, żeby tak maksymalnie 3 godziny, tak już kiedy mam na przykład ponad 3 godziny. Dziennie? No maksymalnie. Sporo czasu, młody człowiek. No maksymalnie, no. Tak to staram się poniżej, najlepiej 2 godziny 30, 2 godziny. No a jak nie wiem, czasami kiedy mam jakieś 3 godziny 30, 4 godziny, to wiem, że bardzo przesadziłem i sam nie jestem z siebie zadowolony, więc jakby staram się też pilnować tego czasu. Dobrze, a tak wróćmy do rówieśników. Wiedzą o Twoim kanale? Nie, tylko jeden kolega. To jak promocja w takim wypadku Twojego kanału wyglądała? No bo jednak masz tam te 2000 ludzi już ponad. Nie było promocji, po prostu jakoś to poszło. Zrobiłem film, tego Bedlayera on mi dał, pisze, że niby 1600, ale plus minus 200 osób odeszło, więc bardziej 1400 subów mi dodało. No i poszło, tak z górki wtedy, tak trochę. No wiesz, bo zazwyczaj ludzie zaczynają od marketingu szeptanego, chwalą się znajomym, wysyłają przez social media, no Ty właśnie tak nietypowo, ani social medią, ani nie mówisz Ja znajomym. ewentualnie
kilka osób z rodziny wie, ale tak to nie. Dobrze, a koleżanki i koledzy przejawiają podobną aktywność? No jak mówiłem, parę osób z klasy tam coś na Instagramie, Facebooku robi, ale Ale mówiłeś o YouTubie, że jeden z kolegów chciał. Tam mówisz, że kiedy ty no założyłeś tak, no kanał, to to on chciał. założył, udało mu się też? Udało mu się. Foxy Red Lego polecam. Może powtórzyć jeszcze raz, bo tak Foxy bardzo Red szybko. Lego. Foxy Red Lego, dobrze. A nie wiem, inni w klasie nie korzystają z YouTube'a, no bo teraz, w co teraz wchodzi młodzież? W czym na przykład właśnie się spełniają twórczo Nie koledzy? wiem, ja większość jak widzę, no to większość jest w tych TikTokach, Instagramach, Facebookach, a mało to jest właśnie w YouTubie. Ja tak, nie wiem, do tych innych platform nic nie odczuwam w przyszłości. Czy z swojego kanału będę przechodzić na inne platformy? Nie wiem, wątpię, jak już to może Facebooka, będę tam robić może jakieś posty, ale to tyle głównie. A co daje ci tworzenie filmów? Przede wszystkim satysfakcję, że ludzie lubią moje rzeczy, że tak jakby to jest kilkaset ludzi, którym, że tak to powiem, których ucieszyłem, że tak to powiem, tym, że zrobiłem film, że nad nim pracowałem. No a poza tym animacje to moje hobby, Imagine Dragons to jak w opisie piszę, mam nadzieję, że w przyszłości era Imagine Dragons nie przeminie, więc tak jakby też misja, można powiedzieć. Więc takie, wiesz, z jednej strony misja, z drugiej strony hobby, z trzeciej Człowiek z fajnie. misją. Można tak powiedzieć. Szanuję, ale bardziej mnie interesuje, bo tak mówisz, że nie do końca ci po drodze z informatyką, no a tutaj jednak animacje, to nie ma jakiegoś związku? Ja się mylę, bo wiesz, Nie no, wiem, starym ja- dziadem może jestem. Nie wiem, ja w informatyce się uczę jakieś WordWall, Scratcha, więc jakby no to nie ma zbyt... No w Scratchu też tam wspólnego. chodzi tam jakiś hopek, możesz No chyba go wiem, ale animować. no wiesz, ja tam wolę jednak Lego, a nie jakieś kotki animować. No kwestia gustów, nie rozmawiamy o nich. A wiążesz swoją przyszłość z internetem? W sensie takim, że na przykład będę prowadził dalej kanał, oczywiście, dopóki będę mógł, to sądzę, że będę chciał prowadzić. A także, nie wiem, będę w nim jakoś typu bardzo z niego dużo korzystał, to raczej nie. A nie, ale mi chodzi o rozszerzenie działalności, bo sam wiesz, że może spróbujesz Aha. Facebooka, może nie wiem, w innych kierunkach pójść, czy tak jednak się skupiasz na YouTubie? No raczej na YouTubie zamierzam być, bo tam wiesz, po pierwsze no jakby tam może nie jest najwięcej ludzi, ale się przywiązałem do tej platformy, bo na niej zaczynam i na niej jak już zamierzam skończyć. A tak to mam ewentualnie jak mówiłem na Facebooku jakieś posty, może będę czasami promować swoje filmy z YouTube'a. Przepraszam cię bardzo, ale ty masz 13 lat, tak średnia życia teraz jest to dość wysoka, nie będę tutaj mówił konkretów, ale Tak to no, powiedział, że to nie może być 50-letni kanał. no byłoby dobrze, ale nie sądzisz, że dojdą jakieś zmiany? Nie myślisz o tym, no internet jednak jest szeroki, dlatego tak pytam, czy nie chcesz tego jakoś rozszerzyć, bo to mnie bardzo W interesuje. sensie no, Bo wiesz, bo uzyskałeś taki organiczny zasięg, tak naprawdę właśnie bez żadnej reklamy i tak pytam, co dalej? no na pewno dopóki nie wiem, nie będę miał 18, to nie zamierzam wychodzić poza YouTube'a. No zmieniać tych pomysłów na kanał, te, które są na pewno zostaną, może jakieś dojdą, ale nie sądzę jakoś bardzo. Więc nie wiem, raczej za dużo się nie zmieni. Pewnie, nie wiem, filmy będą robione na wstryknięcie Thanosa, ale jeśli wiesz, na przykład, że powiesz na przykład AI, co ma wygenerować i od razu już zrobiony cały film i go wrzucasz z lenistwa, no to ja nie zamierzam tak robić, jeśli będzie się dało. Ja będę wolał robić tak jak teraz, co nie? Tak zawsze, jak człowiek, że tak to powiem. Właśnie byłeś Terminatora. Nie, Terminatora lubię, jakby się pojawił w barze, od razu bym mu dał okulary, żeby cool wyglądał, ale Dlatego, że dalej pamiętam, że masz 13 lat, to co ty w tym barze byś robił? nie wiem, ja bym bardziej zakładał, że jestem w, nie wiem, w takim barze typu, Przekażę twoim rodzicom. Nie musisz już zakładać, przekaż twoim rodzicom. A co jest najgorsze w internecie? najgorsze w internecie, no to albo to, że kopiują 1:1 właśnie jakieś treści, albo no, trochę mnie irytuje milion botów w komentarzach. A to jest tak widoczne? No tak, jakieś dziwne komentarze, ja wolę od ludzi jednak. Trochę mnie to drażni. No i wulgarni ludzie, jak dla mnie też taka jednak. Jak same komentarze piszą, na przykład nic nie pisze, konwersacja nie jest jeszcze rozpoczęta, możesz rozpocząć, pamiętaj o tym, żeby być kulturalny, coś takiego tam pisze. No więc jakby, no
nie wiem, ktoś mi ostatnio napisał na moim drugim najpopularniejszym filmie Imagine Dragons Thunder What the Heck. I wiem, że to nie jest jakieś wulgarne, no ale jednak troszkę jest. No i nawet dla Jerzy było też dużo typu fuck you stupid idiot, więc jakby no trochę przesada. Dobrze, napij się i zastanów się nad pytaniem poważnym, czyli jak wyglądałby świat bez internetu? No teraz pewnie dość ciężko to sobie jednak wyobrazić, bo internet to można powiedzieć zdecydowana podstawa naszego świata. No ale tak jakby wyglądał, no to kurczę, takie jest z serii jak Marvel What If, bo mają taką serię fajną, że co by się stało gdyby. No to ja zakładam, że ludzie no, może nie spędzaliby więcej czasu na dworze, może trochę, ale my szukali jakichś innych zajęć, nie wiem, typu kanały, to by były jakieś kawałki stron na gazetach, jak właśnie Jim Davis robił na przykład z Garfieldem, że to by były takie kanały rozrywkowe. No to telewizja w takim razie też by nie istniała, no to ludzie by chodzili po prostu na mecze i robili tam zadymy, a złodzieje by mieli łatwiej, nie będę ukrywać. Ciekawa hipoteza. No nie ma kamer. No, nie mówię, że nie ma kamer, nie ma internetu. No wiem. No więc no, co, zdjęcia jeszcze powinny być kolorowe, myślę jednak, bo internet nie miał na to wpływu, mi się wydaje. Te wszystkie aparaty i tak dalej, ale ciężko to sobie wyrazić, ale plus minus mój. Dobrze, czyli po prostu Nie. trudno sobie wyobrazić. No, rozumiem. A na początku rozmowy mówiłeś, że nie chcesz szafować swoim wizerunkiem mniej więcej, ale planujesz w ogóle sam występować przed kamerą? W sensie tak, że twarz mi będzie widać? Czy, Tak, no na to przykład. tak, to w przyszłości na przykład zamierzam, jak będę miał te, nie wiem, 18-20 lat, to na przykład, żeby recenzję Lego mi się dużo łatwiej nagrywało, co nie będę musiał ukrywać twarzy, głosu i tak już używam, no to fajnie. Znaczy, czyli jednak masz jakieś plany rozwojowe w internecie. Czyli No myślisz, tak. żebyś w innym kierunku. Także pokazywać twarz, no to tak, ale to głównie tyle, nie wiem, nic więcej raczej. A jaki film bądź filmy chciałbyś zrobić? Co jest takim twoim marzeniem, żebyś, nie wiem, siadł, zrobił i to byłoby to, poczułbyś się spełniony artystycznie? No to jakby to ogólnie spełnione artystycznie jestem całym kanałem, ale takiego super marzenia nie mam. Ale nie wiem, na przykład jak wymyślę sobie jakiś super plan w głowie na film, no to już go chcę wymyśleć oczywiście. Teraz jest sierpień, jak to nagrywamy, a ja już mam plany na grudzień na fajne filmy, które będę nagrywać na dworze ze śniegiem, więc nie mogę już czekać na grudzień. No dobrze, ale masz taki jeden, który, nie wiem, wiesz, że ma duży poziom trudności realizacyjnej, nie wiem, musiałbyś mieć zasoby finansowe, strzelam. Po prostu coś, co No. chciałbyś zrobić, a w tym momencie nie masz do tego możliwości. To jakby ja kasy, żeby być szczęśliwym z filmów nie potrzebuję. Nie jestem na przykład jak ten MrBeast, który ma 365 milionów subskrybentów na YouTubie. Taki No siłą rzeczy nie jesteś na razie. no i nie zamierzam jakoś bardzo tam przesadzać hajsem na filmy, jakby to co mam wystarczy. Może czasami, może kiedyś sobie wezmę CapCut Pro, to będę troszeczkę tam pieniądze dawać, ale to tak może czasami. No i co, no i to głównie tyle jakby. Filmy ogólnie same mnie spełniają, nie potrzebuję do nich żadnych ulepszeń pod kątem kasy. Statyw mam i to głównie tyle, wystarczy mi. Hopki, Lego. No to wygląda, że jesteś faktycznie dość wystarczalny, sam zaspokojony, ale coś finansowego, trudniejszego, czyli przychodzić na koncerty, bo to raczej droższa zabawa już jest. No z rodzicami byłem na przykład na Rock for People, jak wrzucałem na kanał, byłem oczywiście na Imagine Dragons w Polsce. No, I jak? Też byłem, dlatego pytam. coś niesamowitego, nie będę kłamać. Wow, po prostu. A powiedz mi, jak to jest w tym momencie na koncercie, bo akurat ja jako stary dziad mam z tym problem, ale większość ludzi, no i z tego co wiem, ty też, wyjmują telefony i nagrywają. Czy uważasz, że to jest jakoś zmienia, nie wiem, odbiór koncertu, czy dla ciebie to już jest tak naturalne, że na tym koncercie się wyjmuje telefony? Jak to tak twoim zdaniem jest? Ja zawsze pamiętam o widzach i troszeczkę chcę dla nich nagrać, a i też dla swoich wspominek, ale tak to nie wiem, staram się jakoś przesadnie nie wyjmować telefonu, na przykład jak grali Demons, no to tak jak inni wyjąłem telefon i latarką świeciłem, no żeby był ten klimat fajny, ale tak to nie mam jakiejś manii wyciągania telefonu, tak sądzę. Okej, a
To najważniejsze pytanie się Imagine Dragons. Co ujęło cię w tym zespole tak, że no znaleźli się nawet w jednej z nazw twojego kanału, czy w twoim niku? Dobre pytanie. No jak pierwszy raz usłyszałem Believer, bo to pierwsza piosenka Imagine, jaką w ogóle usłyszałem, no to po prostu rytm był fajny i w ogóle. Wtedy byłem mały jeszcze, nie do końca kumałem, co to angielski w ogóle. Myślę, że plus minus w 3. klasie wtedy byłem. No i po prostu słuchałem ją, później o niej zapomniałem, jak to mają małe dzieci. No i później, jakiś czas temu, dość dawny, przynajmniej rok, myślę, sobie znowu znalazłem w internecie Believera, no i uznałem, że teraz tym razem takiej fajnej piosenki nie stracę, to może przetłumaczę sobie tekst, żeby zobaczyć w ogóle, o co w tym chodzi. No i tekst mnie mega urzekł, ból przemieniony w siłę napędową, naprawdę coś super. To ludzie kochają w Believerze i ogólnie energia Dana Reynoldsa też podczas koncertów jest super. No i później wszystkie te inne piosenki, które tłumaczyłem, też tekst miały naprawdę mocny. No i fajny, nie będę ukrywać, na przykład Wrecked, taka piosenka, Zniszczony Wrak, którego na koncercie nie grali, ale grali na poprzedniej trasie Merkury. No to na przykład ona jest, jakby to powiedzieć, ona mi pomaga pogodzić się z tym, że straciłem na przykład kogoś bliskiego mi. Na przykład żółwia. No. I to ta akurat I ta na jego piosenka cześć- konkretna, tak? Tak, i na jego cześć nazwałem też kanał, dlatego Turtle Studio. O, popatrz. A powiedz mi, tak wróćmy na chwilę do filmów, bo tam żółwie, wiadomo, już ustaliliśmy, że są najlepszymi zwierzętami na świecie. Tutaj dzielimy to zainteresowanie. Ale z których filmów jesteś najbardziej dumny? I to tak nie tylko wynikowo, ale i artystycznie, bo tak, żebyś powiedział, co na kanale tak największą dumą cię napawa. No to wiadomo, popularny filmik, bo jak ja go robiłem, to po prostu miałem fazę na Bad Liara, przypomniało mi się, że taka piosenka istnieje i mi się znowu spodobała. No i później się okazało nagle, że będzie wielkim hitem, bo gadam właśnie z tym Foxy Redlego przez telefon. I on mówi, hej, a ty spójrz w ogóle na te wyniki, jakie mają porąbane ludzie, którzy używali tego dźwięku. No i patrzę, no i mam takie, wow, ciekawe, czy ja też taki będę mieć. No i w lutym patrzę, codziennie przynajmniej dodaje mi to 10-20 subów, kilkanaście tysięcy dziennie wyświetleń, lajki, wow, komentarze też coś niesamowitego. A tak pod kątem artystycznym też takim po prostu, że bardzo mi się podoba, no to jak chodzi o wideo, to na przykład taka moja jedna z bajer, może nie bardziej popularnych animacji, ale taki Lloyd and Arin and Zane versus Raz, to fajnie wyszło według mnie. Lord, raz, nie pamiętam. No i też te Imagine Dragons, tak jak wrzucałem filmy z tekstem, te wideo. A w shortach to mam taki edit z Zane'em i Pixel, to też uważam, że całkiem spoko mi wyszedł, bo na początku zakładałem, że wyjdzie mi słabo. I jak byłem na tym Imagine Dragons in Hollywood, bo nigdy nie zapamiętam dokładnego tytułu, w kinie, no tak mnie urzekło, że zrobiłem film o tym i pierwszego, czy tam w ciągu 2 dni zdobyło 1000 wyświetleń i już później przestało. I ostatnio patrzę i nagle widzę 2000 wyświetleń, 72 lajki. No to mam takie, wow, co jest? Kiedy to się stało? No ale właśnie, bo teraz w sumie powinienem było to wcześniej spytać, bo chciałem teraz już do innego miejsca pójść, ale powiedz mi, czy ty od razu zauważyłeś, że ten Bad Liar się tak dobrze klika, czy nie wiem, siedzisz cały czas w tych statystykach, czy to tak było właśnie przypadkiem, że... Nie wiem, ja średnio rano, po południu, wieczorem staram się sprawdzać statystyki, ale tak to zazwyczaj robię tak. Wieczorem sprawdzam, kładę się spać i rano, kiedy mam chwilę, od razu sprawdzam, no to było widać, bo ja zazwyczaj zapamiętuję dość dobrze te staty. No to tam chyba wieczorem było 8000 chyba i rano 14, 15, coś takiego. Więc wiesz, takie prawie 2 razy tyle. To miałem takie wow, co jest? I przez następne kilka miesięcy obserwowałem tego zwiększenie tempa, nie będę ukrywać. Było coraz szybciej, nie zwolniło do maja, myślę, to tak później już powolutku chodziło. No ale ostatecznie udało mi się przebić te 500 000. Dobrze, i teraz klasycznie moje skakanie z tematu na temat. Celowo przerwałem to żółwiu Shrek, bo chciałem spytać tak na sam koniec,
jako przedostatnie pytanie, czy planujesz jeszcze jakiś film o żółwiach nakręcić? Mam ciągle jedno wideo na prywatnym, ale nigdy ciągle nie wiem, kiedy to wrzucić. A tak, to nie wiem, może na przykład na rocznicę, czyli plus minus w październiku. Zamierzam znowu coś o nim wrzucić. Poszukam, dogrzebię się jakichś też innych jego zdjęć w galerii. No i coś z tego wyjdzie. Skleję coś z tego w kapkacie. Jakąś fajną melodię. Albo coś z Imagine. Dziękuję, bo widzę, że to Cię męczy. Pytanie, więc ostatnie, bo już wiem, że byłoby Ci trudno teraz odpowiadać. Ostatnie pytanie jest od słuchaczki, ale ja musiałem się wysilić, by zdobyć na nie odpowiedź, bo ono było łączone do Ciebie i nie tylko. Dlatego przyznam bez bicia, że zdobyłem tę drugą część odpowiedzi, ona wystarczy. Pytanie brzmiało następująco, rzekomo z jednej z książek jest. Czy fajnie jest być ojcem takiego dzielnego i bystrego syna, czy synem takiego mądrego i silnego ojca? To jest założenie już na temat większej grupy, ale no tak pytanie padło. Więc dotarłem do Twojego ojca i odpowiedź brzmiała: oczywiście, że lepiej być ojcem, który może widzieć, jak jego dziecko kreatywnie rozwija swoje pasje i uczy się świata w harmonii ze sobą i swoimi zainteresowaniami. Tym pytaniem kończę i zanim zachęcę do subskrybowania, może inaczej, najpierw zachęcę do subskrybowania egoistycznie naszego kanału, na którym słuchacie tego podcastu, a później po raz pierwszy od dawna zachęcam do subskrybowania kanału Turtle Studio i śledzenia fanów Imagine Dragons. Dziękuję, że poświęciłeś mi czas. Spoczko. Do widzenia, do zobaczenia może. I do następnej razy.